Bardzo szybko się okazało, że po pierwsze jest bardzo wyraźny problem ze sformułowaniem przekonującej wizji historii Polski w duchu marksistowskim, tak, żeby ona była zgodna z polityką i historiografią sowiecką, a z drugiej strony, żeby opierała się, żeby była przekonującą całością. I sam Władysław Gomułka skarżył się właśnie, że nasi historycy publikują wielkie, ciężkie dzieła marksistowskie, pełne historii gospodarczej, społecznej, prawda, analiz walki klasowej, a przychodzi taki Jasienica, pisze o ludziach, o królach, o wodzach, o bitwach i tu jest czytany, natomiast te właśnie grube tomy historii Polskiej Akademii Nauk czytane i inne dzieła czytane nie są. Szanowni Państwo, w dzisiejszym wykładzie chciałem powiedzieć o pamięci, o kształtowaniu się pamięci historycznej w okresie Polski Ludowej i wpływowi jej na tożsamość narodową w tym okresie. Żeby zacząć od punktu wyjścia, czyli od roku 1944-1945, trzeba sięgnąć jednak trochę dalej, czyli do wpływu dwudziestolecia międzywojennego na pamięć historyczną, na świadomość historyczną polskiego społeczeństwa, polskiego narodu. Tutaj jest kilka istotnych czynników, które powodują, że dwudziestolecie jest okresem niezwykle istotnym, mianowicie wprowadzenie obowiązkowego szkolnictwa powszechnego, wojsko jako instytucja kształtująca także świadomość polityczną, narodową i historyczną poborowych i w ogóle polityka historyczna państwa nastawiona na kult niepodległości, walki o niepodległość, która dotyczyła już nie tylko elit, ale objęła sobą całość czy ogromną część społeczeństwa. W związku z czym, wkraczając w okres II wojny światowej i okres później Polski Ludowej, mamy polskie społeczeństwo ukształtowane zarówno przez jeszcze pamięć zaborów i walki o niepodległość, jak i przez ukształtowaną pamięć i kult w zasadzie walki o niepodległość i niepodległość jako wielkiej, istotnej wartości i oczywiście w tym działalność bohaterów walk o niepodległość, przede wszystkim Józefa Piłsudskiego, prawda, którego rządy po roku 26 związane były z urzędowym kultem jego osoby i czczeniem jego działalności, także całego obozu lewicy niepodległościowej, ale także również generała Hallera, prawda, i wielu osób zasłużonych w walkach o niepodległość, także kultowi powstań narodowych, kultowi tych osób, kultowi pamięci także tych osób, które o niepodległość walczyły w czasie zaborów. Ta pamięć kształtowana dosyć krótko, ale intensywnie i dobrze, można powiedzieć, w sensie z środkami, które były sprawne, które były skuteczne, zetknęła się z traumą klęski wrześniowej i okupacji niemieckiej i walk w II wojnie światowej. Co spowodowało, że z jednej strony te przeżycia zdominowały pamięć tą bieżącą, pamięć historyczną, także pokoleń, które wchodziły w dorosłe życie, a z drugiej strony też spowodowały krytyczną ocenę przeszłości. I na tak zarysowanym tle, na tak zarysowanej ogólnie mówiąc świadomości społecznej możemy rozważać powstanie Polski Ludowej i politykę jej władz. Pamiętać trzeba o tym, że okres Polski Ludowej nie jest okresem jednorodnym. Na szczęście zresztą. Można podzielić w kontekście omawianego zagadnienia, czyli właśnie kształtowania się polityki historycznej, myślę, takie 4 podstawowe okresy, czyli lata 44, 45, 48, 49, 55, 56, potem lata 50, 60 i 70 i
kończące okres lat 80. One mają swoje dosyć wyraźnie wyróżniające się cechy w tym zakresie, prawda? Znacznie trochę szersze niż ta klasyczna historia polityczna, chociaż są z nią niewątpliwie silnie związane. W każdym razie ja bym tutaj położył też sporą wagę przyłożył do okresu pierwszego, bardzo krótkiego, ale okresu, w którym jeszcze przeżywanie, opisywanie, utrwalanie pamięci okresu wojny i było stosunkowo jeszcze na niskim poziomie, na tym podstawowym w miarę swobodne. Jest to o tyle ważne, że ten okres spowodował ukształtowanie się także nośników pamięci, prawda, i środowisk historycznych, publicystów, pewnych kanonów postrzegania czy odbierania historii przez społeczeństwo, które potem próbowano zmienić w okresie następnym, ale już musiano je zmieniać, a nie było tej swobody, prawda, wywierania bardzo ostrej presji od samego początku. Oczywiście polityka komunistyczna od początku postawiła kształtowaniu się pamięci historycznej, czy utrwalaniu pamięci historycznej bardzo silne ramy. Przede wszystkim wycięto wszystko to, co krytycznie odnosiło się do polityki sowieckiej. Znaczy badanie okupacji sowieckiej, mówienie o polityce sowieckiej wobec Polski było poddane bardzo ścisłej cenzurze i w zasadzie ograniczone do ram deklaracji o przyjaźni polsko-sowieckiej, konieczności, prawda, wdzięczności dla Armii Czerwonej za wyzwolenie Polski. Oczywiście upraszczam trochę, ale tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast całe ostrze propagandy komunistycznej z tego okresu kieruje się przeciwko Niemcom. Przeciwko Niemcom jako sprawcom wojny, jako sprawcom ogromnych zbrodni i ta polityka antyniemiecka stanowiła ewidentną legitymizację władzy komunistycznej. Ona była zbieżna z odczuciami społecznymi, prawda? Bo trauma okupacji, trauma zniszczenia państwa, braku własnego państwa, prawda? I zagrożenie tego, co się ładnie, ale prawdziwie nazywa biologicznym życiem narodu, powodowało, że te hasła współgrały z odczuciami ogromnej części społeczeństwa i pozwalały na właśnie publikowanie wielu wspomnień, wielu prób analiz już polityki niemieckiej, dokumentowanie zbrodni niemieckich, w końcu odbywających się również na bieżąco w postaci procesów tych zbrodniarzy, których udało się aresztować, procesów często publicznych, tak, wyroków publicznych. Także ten antyniemiecki element polityki państwa, propagandy państwowej spowodował, że także odczucia społeczne mogły znajdować swój wyraz, ale wyraz właśnie raczej w badaniu rzeczy drobnych, zagadnień stosunkowo szczegółowych, co też wynikało, trzeba o tym pamiętać, że historiografia najnowsza wtedy w zasadzie się rodziła, nie było dostępu do źródeł, w związku z czym w dużej mierze opierano się na tym, co było wiadomo z mediów, co było wiadomo, co zachowało się w pamięci społecznej. I stąd obraz, który próbowano stworzyć już taki w postaci bardziej syntetycznej, obraz kampanii wrześniowej, powstania warszawskiego, bo o tym głównie pisano, jest obrazem wypaczonym. Tak? Stanowił taką bardzo polityczną próbę połączenia sytuacji, konsekwencji sytuacji politycznej Polski, czy Polski w sowieckiej strefie wpływów z odczuciami i pamięcią społeczną. Można przywołać takie książki jak Jerzego Kirchmajera o kampanii 1939 roku, czy tegoż samego autora o powstaniu warszawskim 1944 roku, które dzisiaj są już wyłącznie zabytkami historiografii, ale stanowią ciekawy przykład właśnie z jednej strony takiej propagandy klęski, czyli ale z drugiej strony też jeszcze nie wtłoczonej w te ramy, jakie w polskiej historiografii publicystyce zostały ukształtowane w latach stalinowskich i później stopniowo, ale jednak powoli dekonstruowane w dekadach następnych.
Istotnym elementem dla legitymizacji nowego ustroju, nowej władzy była krytyka oczywiście II Rzeczpospolitej. W związku z czym o II Rzeczpospolitej nie można było pisać dobrze, w najlepszym przypadku tylko faktograficznie, ale też tylko na samym początku okresu powojennego. Ale pojawiło się trochę analiz, trochę publikacji, które próbowały delikatnie bardzo w ramach cenzury, prawda, bronić dorobku II Rzeczpospolitej, bronić działań polskiego państwa w trakcie kampanii roku 1939. Z takich właśnie przykładów jeszcze, które pokazują, prawda, ten wąskie, ale jednak ramy, istniejące luki, tak, czy możliwości kształtowania się naturalnej pamięci, prawda, z okresu wojny jest choćby pokazanie się kilku artykułów dotyczących batalionu Zośka. W Tygodniku Warszawskim jest 1 czy 2 artykuły o Romanie Dmowskim, no, mimo że był to z punktu widzenia komunistów absolutny, prawda, czarna reakcja i już niedługo zdrajca Polski. Natomiast no i takiej próby dyskusji właśnie z czarnym mitem powstania warszawskiego, bardzo świeżego przecież wydarzenia i kampanii wrześniowej, jaką próbowano podnieść na łamach Tygodnika Powszechnego. Ukazała się także na samym początku, w roku 1946, książka Aleksandra Kamińskiego, wydana wcześniej Podziemiu, Kamienie na szaniec. Ona mogła się ukazać potem dopiero w roku 1957. To znaczy sporo dokonano na polu dokumentacji, właśnie publikowania źródeł dotyczących szeroko pojętej historii najnowszej, przynajmniej, że wtedy ta historia najnowsza liczyła się co najmniej do roku 864, prawda, który jeszcze był stosunkowo nieodległy. Krzewieniu tej pamięci sprzyjały także istniejące organizacje polityczne. No, prawda, tutaj Polskie Stronnictwo Ludowe próbowało przebić się z czczeniem pamięci swoich bohaterów, Wincentego Witosa, zamordowanego w Palmirach Macieja Rataja. Prawda, publikowano no, takie jeszcze bardzo, prawda, zakamuflowane, ogólnikowe teksty o akcjach i działalności batalionów chłopskie. Oczywiście prawica, czyli właśnie Stronnictwo Narodowe, Narodowe Siły Zbrojne i wszystkie organizacje Ruchu Narodowego były w tym czasie wrogiem aktualnym, czynnym, tak zwalczanym i walczącym bronią, w związku z czym tutaj w zasadzie niewiele próbowano kształtować tylko ich obraz przez odpowiednie kształtowanie publicznych procesów. Kolejnym właśnie taka naturalna społeczna próba udokumentowania przeżyć w postaci właśnie zbierania przez poszczególne środowiska relacji, dokumentowania przeżyć zbrodni, zbierania materiałów, robione między innymi przez istniejący wówczas Instytut Pamięci Narodowej, nie ten dzisiejszy, tylko właśnie ten istniejący w latach 44-48, przez poszczególne środowiska. Zostały brutalnie zahamowane od roku 1948. Te materiały znalazły się albo pod kluczem w archiwach partyjnych, albo w archiwach Urzędu Bezpieczeństwa, a osoby, które te działania prowadziły, były w znacznej mierze poddane większym czy mniejszym represjom. Okres 1948-1956 jest okresem, kiedy władze komunistyczne podejmują próbę takiego czynnego kształtowania świadomości historycznej, pamięci historycznej w duchu stalinowskiej wersji marksizmu, czyli tych pięciu formacji społeczno-ekonomicznych: wspólnota pierwotna, niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm i komunizm. Oczywiście to były działania na żywym organizmie i prowadzone w trakcie bardzo trudnego i zmieniającego się okresu politycznego. Mówię tutaj o zimnej wojnie. W związku z czym bardzo szybko się okazało, że po pierwsze
jest bardzo wyraźny problem ze sformułowaniem przekonującej wizji historii Polski w duchu marksistowskim, tak, żeby ona była zgodna z polityką i historiografią sowiecką, a z drugiej strony, żeby opierała się, żeby była przekonującą całością. W związku z czym lata 49-51 są w zasadzie takim okresem, kiedy się stosunkowo niedużo publikuje, kiedy jest w dużej mierze publicystyka operująca inwektywami w dużej mierze wobec okresów minionych, wobec polskich warstw panujących w całym okresie tysiąclecia. Natomiast jakby już stabilizacja tej polityki właśnie na początku lat 50. zbiega się z narastającym zagrożeniem wojną światową i wymusza na władzach komunistycznych odwołanie się do treści narodowych. Nie jest to nic nowego, ponieważ to samo robi Józef Stalin w roku 1941, prawda? I trochę już to się zaczyna już trochę wcześniej, żeby mobilizować społeczeństwo do walki z Niemcami. Marx, Engels, częściowo także Lenin odchodzą na tylny plan, a zaczynają się pojawiać bohaterowie rosyjscy, prawda? Bohaterowie czasów carskich, Aleksander Newski, prawda? Marszałek Bagration, odwołania się do historii Rosji, do nacjonalizmu rosyjskiego, zamiast do klasycznej tez marksistowskich. I to samo się robi w Polsce na mniejszą znacznie skalę, no bo sytuacja jest troszkę łagodniejsza. W roku 50-51, kiedy w publicystyce i w wypowiedziach przywódców państwa i partii, raczej partii i państwa zaczynają się pojawiać kategorie narodu, odwołania właśnie do historii niekoniecznie, prawda, tylko postępowej. Ale generalnie obraz Polski, historii Polski, jaki zaczął być wówczas tworzony, był obrazem niezwykle ciemnym. To jest charakterystyczne, bo wydaje nam się oczywiście, że w lasach stalinowskich generalnie o historii przeszłości pisano źle wszędzie. Nie do końca jest tak. Historia Czech, historia Słowacji, także częściowa historia Niemiec pisana była bez takiego jadu i bardzo ciemnej kreski. I oczywiście z uwypukleniem tych postępowych, w cudzysłowie postępowych elementów historii, osób, postaci, dzieł, wydarzeń. Natomiast kultem rewolucji, prawda, kultem walki o wyzwolenie narodowe i społeczne, jak to ładnie nazywano, ale jednocześnie bez, że tak powiem, takiego bardzo krytycznego, hiperkrytycznego oceniania całości dziejów. W Polsce jest inaczej z dosyć prostego powodu. Polska jest krajem będącym przez lata w konflikcie z Rosją, będącą w końcu przez tą Rosję rozebrana, prawda? I w związku z czym ekspansja Polski na wschód, powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, to wszystko musiało być oceniane z punktu widzenia sowieckiego, więc oceniane niezwykle krytycznie. Jak się czyta nie tylko książki dotyczące historii najnowszej, to najbardziej politycznie ostrej, prawda, ważnej, istotnej, ale także właśnie o średniowieczu, o czasach nowożytnych, o Sobieskim, o Zygmuncie Augustie, to wszędzie uderza, prawda, podkreślanie nędzy intelektualnej, słabości, zdradliwości polskich elit, błędach prowadzonej polityki i w zasadzie to polskie państwo rysuje się jako coś, co z góry w zasadzie było skazane na upadek. Ten dosyć jednostajnie czarny obraz nie zmienia jednak sprawy takiego, prawda, konstatacji, że jednocześnie, zwłaszcza właśnie ze względu na konieczność odwołania się do treści narodowych, nie ta bardzo taka prymitywna, jednoznacznie krytyczna historiografia i propaganda nie zdołały zachwiać kodu kulturowego przekazywanego polskiemu społeczeństwu. Znaczy nie zmieniono tych podstawowych punktów odniesienia, jakim był Mickiewicz, Słowacki, jakim byli polscy romantycy, prawda, jakim były podstawowe wydarzenia
z polskiej historii. To jest bardzo ciekawe, bo oczywiście jakby zmieniono barwę oceny, natomiast nie zmieniono jej podstawy w dużej mierze. Oczywiście wycięto te części i im bliżej tym współczesności, tym gorzej. Te części, które były politycznie niewygodne czy politycznie niezgodne z polityką historyczną państwa, ale jednocześnie nie wycięto samych postaci, nie przekonstruowano całej podstawy, całego właśnie tego, co możemy nazwać kodem kulturowym. Prawda? Czyli innymi słowy, jeden z polskich badaczy, który badał pytania zadawane polskiej historii w latach 50., z pewnym zdziwieniem stwierdził, że te pytania były bardzo podobne do tych, które były stawiane wcześniej. Prawda? Trochę inaczej sformułowane, trochę innym słownictwem, ale generalnie ta podstawa była podobna. No oczywiście można założyć, że gdyby stalinizm w Polsce trwał dłużej i ta omnipotencja państwa w kształtowaniu świadomości historycznej trwała dłużej, to pewnie te zmiany byłyby bardziej radykalne, trwalsze, większe, także w zakresie kodu kulturowego. Zwracam uwagę, że na przykład nie cenzurowano wydawanego Mickiewicza. Cenzurowano go tylko pana Tadeusza, jeden fragment, który był uznany za antysemicki wówczas, ale i to się spotkało z oporami, potem to przywrócono. W związku z czym tutaj oczywiście Zygmunt Krasiński to już był nacenzurowanym, prawda? Wielu pisarzy, twórców nieuznanych za postępowych było eliminowanych, czy pobieżnie bardzo traktowanych w dyskursie publicznym, no ale te podstawowe nazwiska, podstawowe książki, te formacyjne, one jednak gdzieś w tym obiegu mimo wszystko zostały. Nie zmienia to oczywiście oceny tej epoki jako tej, która skonstruowała właśnie taki bardzo krytyczny, bardzo negatywny, bardzo ciemny obraz polskich dziejów. Im bliżej, tym gorzej, prawda? Bo trudno mówić w przypadku historii dwudziestolecia, czy nawet walk o niepodległość, o jakiejkolwiek historiografii. To była czysta propaganda, jeśli nawet miała charakter prac naukowych. I ten bardzo jednolicie ciemny obraz, który jeden z wybitnych polskich historyków, Henryk Wereszycki, w odniesieniu do lat 764-864, czyli właśnie historii Polski dotyczącej tego okresu, określił jako pesymizm błędnych tez. Prawda? Wszystko, co robiono, było złe, było niewystarczające, było błędne. Ten obraz zaczął się załamywać w latach 56-57. Oczywiście przy założeniu, że im bliżej, tym gorzej. Tak? Można mówić o pewnej rekonstrukcji czy przywróceniu polskiej pamięci, tak, czy pewnych interpretacji, czy postaci, które w tym czasie były albo zapominane, albo właśnie bardzo krytykowane, że pewna swoboda badania epok dawniejszych została przywrócona, natomiast niewątpliwie dekonstrukcja tego, co zrobiono w latach 50., czy w okresie do 56, nie była szybka i nie była łatwa. Prawda? W wielu przypadkach jeszcze w latach 80., 90. konsekwencje interpretacji i prac tego okresu były widoczne. No, wtedy też kształtowano grupę młodych badaczy, którzy siłą rzeczy w swoich badaniach zachowywali pewien konserwatyzm, prawda? I trudno było zaprzeczyć swoim tezom, czy ustaleniom, czy spojrzeniu na dzieje sformułowanemu wcześniej. Niemniej ta dekonstrukcja z tego stalinowskiego modelu historiografii postępuje przez cały okres Polski Ludowej, ale ciekawostką jest, że w zasadzie ona znajduje odbicie bardziej właśnie w publicystyce, w książkach popularnych niż w tej urzędowej historiografii, która była ciężka, prawda, pisana trudnym językiem często, prawda, i w związku z czym mniej przyswajalna, mniej czytana, także ze względu właśnie na ten dosyć cały czas obecny krytycyzm, czy hiperkrytycyzm wobec polskich dziejów. Tutaj można przytoczyć taki przykład Pawła Jasienicy,
książki do dziś są znane, są czytane. One zostały przecież wydane w latach 60. w pierwszych wydaniach. I sam Władysław Gomułka skarżył się właśnie, że nasi historycy publikują wielkie, ciężkie dzieła marksistowskie, pełne historii gospodarczej, społecznej, prawda, analiz walki klasowej, a przychodzi taki Jasienica, pisze o ludziach, o królach, o wodzach, o bitwach i tu jest czytany, natomiast te właśnie grube tomy historii Polskiej Akademii Nauk czytane i inne dzieła czytane nie są. I to jest ten problem, jaki miała historiografia i propaganda komunistyczna, prawda, w oddziaływaniu na społeczeństwo, że ten klasyczne ujęcie marksistowskie i ujęcie historiografii właśnie stworzone w latach stalinowskich, one było z jednej strony mało atrakcyjne, bo tak ludzie wolą czytać, prawda, o wydarzeniach niż o procesach. A z drugiej strony, no właśnie, były bardzo pesymistyczne. Nikt nie lubi czytać wyłącznie ponurych powieści, prawda? Gdzieś potrzebujemy jednak poczucia, że ta nasza historia miała jakiś sens, że gdzieś miała jakieś pozytywne elementy. Jak ktoś właśnie wyłącznie krytykuje, to jest to trudno strawne. Sam jestem tego przykładem, bo próbując czytać książki z lat 60., 70. wydawane przez polskich historyków, a dotyczące II wojny światowej, w pewnym momencie zaprzestałem tego czytania, ponieważ nużyło mnie czytanie ciągle, jak polscy politycy, jak polscy dowódcy błądzili, prawda, niczego nie przewidywali i w zasadzie wszystko robili źle. A dzisiaj to czytam już z większą przyjemnością jako adeptek historiografii, ale o tym właśnie skrzywieniu tego hiperkrytycyzmu i ocenianiu wszystkiego przez pryzmat polityki współczesnej, ówczesnej polityki komunistycznej i sowieckiej trzeba zawsze pamiętać. To się stopniowo zmienia, ponieważ mówiliśmy o pamięci społecznej, ona przecież była kształtowana w dużej mierze przez pamięć własną. No, ta pamięć też podlegała bardzo silnej presji, zwracam uwagę, w końcu żołnierze Armii Krajowej byli w latach stalinowskich nacenzurowanym, jeśli nie byli więzieni, to w każdym razie byli i czuli się żołnierzami, osobami drugiej kategorii, byli podejrzani z definicji. W związku z czym ta pamięć o tym, co się działo w czasie wojny i możliwości jej badania, prawda, czyli składania prawdziwych relacji, kompletowania dokumentów była przez większą część PRL-u bardzo utrudniona. Co więcej, o czym się nie pamięta, komuniści aktywnie tworzyli własną wersję historii. Wersję niezwykle upolitycznioną, wersję, która musiała się opierać na fałszerstwie i fałszerstwie nie tylko dotyczącym podawanych faktów, prawda, czy ich interpretacji, ale także fałszerstwie dotyczącym wydawanych, ale i wywoływanych źródeł historycznych, czyli wspomnień czy relacji. Takim bardzo klasycznym przykładem jest wydana przez Wydział Historii Partii KC PZPR księga w dziesięciolecie powstania Polskiej Partii Robotniczej, na którą się mój kolega Piotr Gontarczyk znęcał, pokazując z ogromnym trudem i wysiłkiem, w których miejscach zostało coś wycięte, w których zostało coś dodane albo coś zmienione. No, ponieważ historia PPR dla komunistów w tym czasie była trudna, ponieważ przywódca partii Władysław Gomułka siedział w więzieniu, jego współpracownicy również, a także obecne w propagandzie PPR-owskiej elementy prozachodnie były w tym czasie już trudne do przyjęcia. W związku z czym cięto to, nie zaznaczając, zmieniając, tak samo dokumenty Komunistycznej Partii Polski i publikowane wówczas wspomnienia. Także na wszelki wypadek zaznaczam, że wszelkiego typu źródła publikowane do 1956 roku, a od roku 1949 nie należy traktować jako prace historyczne, co dzisiaj się w sposób naturalny może zdarzać. Nie mówiąc oczywiście już o publikacjach o charakterze analizy historycznej, też napisane absolutnie pod tezę i pełne inwektyw i takiego, prawda,
bardzo charakterystycznego slangu politycznego o reakcji burżuazji, zdradzie i tak dalej. Lata 60. też nie są w tym, znaczy to już jest okres, kiedy po doświadczeniach krytycznie zresztą przyjętych także przez środowiska naukowe nie fałszowano źródeł wprost, ale oczywiście dostępność źródeł była bardzo mocno limitowana, publikowano to, co było wygodne, wszędzie była, prawda, presja cenzuralna i stąd, no, że tak powiem, kształtowanie się pamięci społecznej przez podręczniki, przez media było być może nawet na dłuższą metę bardziej skuteczne niż w latach 50., bo po pierwsze właśnie pamięć już troszkę słabnie, została trochę przeorana przez represje, przez różnego typu kariery polityczne, czy chęć dostosowania się do obecnej rzeczywistości. I to, co było istotne, to mamy przecież fakt faktycznego zamknięcia państwa, czyli ten przekaz, jaki był forsowany przez media państwowe, a innych w zasadzie nie było, był dosyć jednorodny i nie było możliwości konfrontacji go z innymi publikacjami. Oceniając właśnie świadomość narodową w tym czasie, świadomość także historyczną, trzeba o tym pamiętać, prawda? Że nie bardzo niełatwe było skonfrontowanie wiedzy przekazywanej przez oficjalne źródła z innymi przekazami. Prawda? I także pamięć była tutaj dosyć mocno zaburzona, ponieważ o wielu rzeczach po prostu bano się mówić. Ja rozmawiałem z wieloma osobami, które działały w czasie wojny, żeby w Polsce Ludowej ten strach przed powiedzeniem czegoś nie tak, że zaszkodzeniu komuś był obecny w latach 80. bardzo mocno. To jest trudno może sobie wyobrazić, ale ludzie się po prostu bali nawet wtedy, kiedy już naprawdę nic im nie groziło. Pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z byłym zasłużonym żołnierzem batalionu Zośka, który miał swoją piękną kartę wojenną, też także krótko powojenną, on się przesiedział swoje i on mnie pytał, czy on może publicznie powiedzieć, że on do Szarych Szeregów, czyli do harcerstwa konspiracyjnego trafił z kółka ministranckiego. No, rzecz, która jest w latach 80. była zupełnie no nie budząca żadnych emocji. On się po prostu bał tego powiedzieć i nie powiedział tego publicznie. No, i takich zachowań wśród osób, które przeszły lata 50. czy 60. Można mnożyć dowolną myślę ilość, co z kolei oczywiście wpływało na zachwianie się tego przekazu pokoleniowego. Prawda? Rodzice się bali mówić, czy dziadkowie się bali mówić za dużo dzieciom, no bo dziecko pójdzie do szkoły, wygada pani w szkole, że coś o Katyniu i potem pójdzie, prawda, że rodzice uprawiają wrogą propagandę. To ten lęk przedtem był oczywiście znacznie dłuższy i mocniejszy niż faktycznie grożące represje. W każdym razie w latach 60. też ta presja społeczna na pisanie o pewnych kwestiach, nieco czy w ogóle pisanie o niektórych kwestiach, zwłaszcza z okresu dwudziestolecia i wojny, była na tyle silna, że że słabnięcie systemu, czy zapotrzebowanie władz na poparcie społeczne powodowało, że ten obraz polskiej historii stalinowski, jak mówię, zaczyna się dekonstruować, zaczyna się zmieniać. Już w połowie lat 60. zauważono, że ten obraz I Rzeczypospolitej, ale także Polski średniowiecznej w bieżących, w świeżych pracach naukowców zaczyna być i publicystów zaczyna być nieco bardziej pozytywny, bardziej zrównoważony niż wcześniej, co oczywiście napotykało na opór zarówno ze strony władzy, jak i ze strony części historyków, prawda, z nią związanych, więc to nie jest tak, że coś się zmieniło jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale jednak ten proces takiego trochę odkłamywania, może bardziej odczerniania historii dawniejszej jest dosyć wyraźny. Gorzej oczywiście z historią najnowszą. Wszelkie próby, prawda, jakiegoś pisania szerszego o Armii Krajowej w latach
zaraz po 1956 roku zostały administracyjnie bardzo szybko stłumione. Wydział Propagandy Komitetu Centralnego PZPR pisał z satysfakcją, że udało się powstrzymać zalew piśmiennictwa akowskiego. Tak? Ale wtedy właśnie, gdzie władza słabnie, gdzie władza potrzebuje zaplecza czy poparcia społecznego, to gdzieś się zaczynają pojawiać możliwości luki w systemie. Takie luki się pojawiały na początku lat 60. Nie wiem, czy Państwo, czy jest świadome, no właśnie, że ekranizacja Krzyżaków, prawda, Sienkiewicza, czyli też powieści bardzo patriotycznej, jest w roku 60, prawda, na ogromną skalę, bo się wpisuje w nurt polityki niemieckiej. Ale też na przykład nazwisko Dmowskiego, które było wyklęte od lat 50., kiedy było, prawda, pisane wyłącznie czarną kreską, pojawia się incydentalnie, ale jednak w obiegu publicznym, zaczyna się badać już bez inwektyw, chociaż w sposób wypaczony dzieje, także wczesne dzieje narodowej demokracji. I takim impulsem, który tutaj wyraźnie jest widoczny, jest powstanie frakcji tak zwanej partyzanckiej w PZPR-ze, związanej z nazwiskiem Mieczysława Moczara, której powstanie, które odwołanie się do hasła nacjonalistycznych, do kultu walki zbrojnej spowodowało możliwość pojawienia się niektórych publikacji dotyczących Armii Krajowej, dotyczących prawda, Powstania Warszawskiego w sposób, który poszerzał istniejącą wiedzę i ten taki, prawda, no, z tym się wiązało także możliwości widoczne właśnie w drugiej połowie 60. upamiętniania walk polskiego podziemia. Ja już mam takie hobby trochę związane z moim kierunkiem zainteresowań, że chodząc po Polsce zwracam uwagę, kiedy jakie tablice zostały wystawione. I bardzo wiele właśnie tablic dotyczących partyzantów, ruchu oporu, bez wymienienia często Armii Krajowej czy nazw organizacji, właśnie pojawia się w latach 66, 67, 68. To nie są pojedyncze wypadki. Także ta świadomość, prawda, ta przytłumiona świadomość historyczna zaczęła się wybijać w tym czasie mocno. Innym takim przykładem, który można przytoczyć, który też pokazuje mechanizm, prawda, tej funkcjonowania oficjalnej, nieoficjalnej pamięci i emocji historycznych, to jest obchody stulecia powstania styczniowego w roku 1963. Powstanie styczniowe w tej interpretacji komunistycznej było czymś postępowym. Tak? Znaczy, oczywiście frakcja białych była reakcyjna i oceniana bardzo krytycznie, ale generalnie samo powstanie jako ruch antycarski, właśnie mający program społeczny, było oceniane jako coś właśnie o charakterze postępowym, czyli dobrym, no ale miało w sobie skazę bardzo trudną do przejścia, mianowicie było przeciwko Rosji. I w związku z czym zaplanowano te obchody z wielką pompą i błyskawicznie się okazało, że one się wymykają spod kontroli politycznej. No, nagle zaczynają być jakieś imprezy, jakieś rajdy, jakieś tablice, jakieś uroczystości właśnie czczące walki z Rosjanami i władza stwierdziła, że to jest niebezpieczne, że to jest ten antysowietyzm, rusofobia, byśmy dzisiaj powiedzieli, wychodzi i zostały te obchody bardzo szybko spacyfikowane, przycięte, ilość publikacji spada drastycznie, ilość imprez także. Lata 70., znaczy jeszcze można warto wspomnieć, że kryzys marca 68, który znamy głównie od strony, prawda, stłumienia protestów młodzieżowych, od nagonki antysemickiej, mają swój również aspekt w odniesieniu do polityki i pamięci historycznej. Mianowicie wtedy władze wkrótce po marcu trochę luzują politykę w odniesieniu do historii najnowszej, ale to jest rok 68, czyli 50. rocznica odzyskania niepodległości. I nagle mamy pewien wybuch publikacji związanych w prasie codziennej, oczywiście nie komunistycznej, nie wprost będącej organami partii, dotyczące właśnie odzyskania niepodległości. Tak, pojawia się nazwisko Józefa Piłsudskiego, pojawiają się ze strony historyków
próby rewizji trochę takiego prosowieckiego, prawda, prosowieckiej interpretacji historii i odzyskanie przez Polskę niepodległości. Zostaje to oczywiście błyskawicznie stłumione i wypowiedzi Gomułki i Henryka Jabłońskiego, ówczesnego ministra szkolnictwa wyższego, zamykają jakby te ramy, skracają ramy, poszerzone ramy pisania o historii najnowszej. Książka Leszka Moczulskiego, Kampania Polska 39, która postanowiła taką próbę odczarnienia, prawda, jednoznacznie negatywnej historii klęski wrześniowej, pokazanie, że władzom polskim jednak o coś chodziło i polskie plany wojenne miały sens, prawda, została zatrzymana i ukazała się dopiero w roku 1971, a i wtedy została błyskawicznie wycofana z księgi. Lata 70. to jest taki dosyć schizofreniczny okres, kiedy z jednej strony mamy bardzo ostry, taki filosowiecki, prawda, przekaz propagandowy, a jednocześnie poszerza się momentami możliwość pisania, zwłaszcza o historii dwudziestolecia, też ciągle bardzo krytycznie, ale już na szerszej, bardziej źródłowej i sposób taki, który pozwala już na stworzenie sobie często, nie zawsze, własnego obrazu dziejów i także publikowania wspomnień niekoniecznie, prawda, już takich bardzo, bardzo negatywnych, czy zabarwionych fobią antypiłsudczykowską czy antyendycką. To oczywiście nie oznacza, że cały czas polska prawica, polskie całe spektrum polskich polityków, działaczy kultury, pisarzy, którzy byli antykomunistami, czy nie byli, czy byli konserwatystami, tak, czy jest na marginesie, w związku z czym ten obraz oczywiście polskiej kultury, polskiej historii jest cały czas bardzo mocno wypaczony, ale mimo wszystko, jak powiem, poszerza się przestrzeń badań i możliwość, że tak powiem, docierania do informacji. Przełomem jest oczywiście, tu jeszcze można zwrócić uwagę na takie właśnie falowanie trochę epoki gierkowskiej, ponieważ mamy ten okres, kiedy zaraz po 70 roku jest poluzowanie cenzury, pojawiają się książki, które wcześniej się pokazać nie mogły, wspomniany choćby Moczulski, ale bardzo szybko te granice zostają z powrotem zaciśnięte. Nie można pisać o Armii Krajowej. Trylogia Tomasza Strzembosza na przykład o walczącej Warszawie zostaje rozsypana i nie może zostać wydana, mimo że ona traktowała prawda, nie o Armii Krajowej jako takiej, tylko o oddziałach, o walkach, czyli czymś na dole, prawda? Nie rehabilitowała, bo nie mogła, nie rehabilitowała wprost polskiego dowództwa, czy prawda, kierownictwa konspiracji, ale pokazywała skalę wysiłku konspiracji zwanej wówczas londyńską. I koniec lat 70. to właśnie jest, prawda, 76 rok, czyli kryzys związany z protestami w Radomiu i Ursusie powoduje też trochę poluzowanie tych ram. No, pojawiają się właśnie książki Strzembosza, pojawia się możliwość pisania trochę więcej o wydarzeniach do tej pory mało, znaczy niemożliwych do opisania, ale na przykład książka partyjnego, zresztą historyka Andrzeja Garlickiego o Józefie Piłsudskim nie może się ukazać jako biografia Piłsudskiego. Ukazuje się w częściach pod tytułami, które, broń Boże, Józefa Piłsudskiego nie wymieniają. Prawda? Stąd to też pokazuje, jak kulawa była ta pamięć, znaczy jak kulawy był dostęp do informacji, jak trudny był dostęp do informacji, jak wpaczony był obraz przekazywany. I też właśnie mamy ten problem, bo oczywiście możemy sobie, dosyć łatwo jest stwierdzić, jakie były nastroje elit, prawda? Czyli osób wykształconych, mniej lub bardziej, osób związanych czy mających korzenie w Polsce, w inteligencji polskiej okresu przedwojennego. Natomiast strasznie trudno jest ocenić, jak kształtowała się w tym czasie, mówimy też o okresie wcześniejszym, pamięć historyczna właśnie w szerokich kręgach społecznych, na wsi, w mniejszych miasteczkach i w ogóle na prowincji, gdzie ta kontrola polityczna nad przekazem była w szkołach wyższych i także w szkołach
średnich czy podstawowych była znacznie większa. Trochę widać, że jak tylko, prawda, się gdzieś zmieniały relacje, czy zmieniła się trochę polityka władzy, to nawet w środowiskach partyjnych pojawiają się pytania o Katyń, pojawiają się pytania o deportację, pojawiają się pytania dla władz, o sprawy dla władz niewygodne, czyli ta świadomość gdzieś jest, natomiast niewątpliwie ona jest kaleka, prawda? Ulega mocnemu spaczeniu. I tutaj ja bym tutaj też przyłożył dużą wagę do poluzowania się relacji państwo-kościół, złagodzenia trochę tej formalnej polityki wobec Kościoła, która proboszczom czy księżom związanym, znaczy nie, odważniejszym trochę, pozwoliła na przykład na zamieszczanie tablic pamiątkowych w kościołach. To w latach 60. tego prawie nie ma. Jeśli są to takie bardzo zakamuflowane w sensie treści. Od lat 70. mamy, czy końca lat 60. mamy wybuch tablic w kościołach, właśnie pamięci poszczególnych oddziałów, osób. Kościoły, jak myślę, że zwłaszcza w miastach łatwo zauważyć, no stają się w wielu przypadkach po prostu takim, no trochę tak jak w średniowieczu, prawda, że mamy malunki z dziejów świętych, tutaj mamy dokumentację polskiej polityki, polskiego wysiłku wojennego i także no, osób z okresu przedwojennego, chociaż to jeszcze w mniejszym zakresie. Wizyta papieża, myślę, tutaj jest też takim bardzo istotnym elementem, po prostu przywraca poczucie godności i znacznej części narodu, i znacznej części katolików, co owocuje bardzo wieloma inicjatywami, takim właśnie charakterze upamiętniania, i ośmiela do takiej działalności właśnie utrwalania pamięci, która zaczyna być coraz bardziej widoczna, zwłaszcza po sierpniu 80 roku, kiedy mamy ten wybuch z jednej strony nastrojów antysowieckich, czyli tej chęci docieczenia, jak to było naprawdę ze Związkiem Sowieckim, jakie były polskie relacje z Sowietami, jaki był stosunek Sowietów do Polski. Prawda? To samo zresztą ten taki antysowiecki wybuch mamy w roku 56, prawda? Który niektórzy badacze, moim zdaniem, myśl jest słuszna, no traktują wręcz jako rodzaj takiego, no właśnie, może nie powstania antysowieckiego, ale buntu antysowieckiego. No, coś podobnego z mniejszym jakby pikiem, ale na szeroką dosyć skalę ma miejsce w roku 80. Czego efektem jest i intensyfikacja i zapotrzebowanie na książki i teksty wydawane w drugim obiegu poza cenzurą, jak i wymuszanie na władzy, prawda, utrwalania pamięci Armii Krajowej, choćby most Grota Roweckiego, czy późniejsza trasa Armii Krajowej w Warszawie, czy właśnie masa tablic, także już w przestrzeni publicznej, rajdów, spotkań. Ta pamięć, która była właśnie gdzieś tam utajona, to wszystko gdzieś tam maskowano do tej pory często, tutaj zaczyna być już w formie jawnej. I lata 80. stanowią właśnie dosyć w ogóle w polityce historycznej władz komunistycznych dosyć istotny przełom, ponieważ jakby zmienia się trochę filozofia patrzenia na historię i na przekaz historyczny. Oni starają się nie dopuścić do krzewienia treści dla nich negatywnych, prawda? Czyli dotyczących historii stosunków polsko-sowieckich, właśnie twórczości, czyli działalności osób, będących ideowo przeciwnikami komunizmu, czy właśnie ideologiami myśli konserwatywnej czy prawicowej, natomiast nie starają się, nie mają już siły, nie mają już możliwości, żeby kształtować całość przekazu, czyli kontrolują, a nie kształtują. Oczywiście jest to pewne uproszczenie, można w wielu przypadkach znaleźć, prawda, funkcjonowanie obu tych polityk obok siebie, ale generalnie mogą się pojawić takie książki
jak książka Tomasza Szaroty o generale Roweckim, dowódcy Armii Krajowej. Pojawia się publikowana w 1984 roku, w 40. rocznicę Powstania Warszawskiego, książka emigracyjnego historyka Jana Ciechanowskiego o Powstaniu Warszawskim, właśnie, która jest absolutnie niekomunistyczna, natomiast jej oparta na źródłach Polski z archiwów londyńskich, natomiast jej wymowa jest taka, że trzeba się dogadać z Sowietami. Czyli nie, że Sowieci się naszym wielkim przyjacielem i że chcieli dla Polski tylko dobre, tylko że po prostu realia polityki wymagały do porozumienia się z Sowietami. Oczywiście autor trochę negliżował cele, jakie Sowieci mieli wobec Polski. Prawda? Natomiast to, że ta książka mogła się w dużym nakładzie ukazać, było pewnym, prawda, signum temporis. I jednocześnie mamy właśnie zalew już w tym momencie publikacji drugobiegowych, które w dużej mierze stanowią, jeśli chodzi o historię najnowszą, zresztą głównie historię najnowszej, ale stanowią mocną taką, prawda, przeciwstawienie się czy kontrę dla propagandy urzędowej, która też się musi zmieniać, musi to ulegać, a są to w dużej mierze przedruki czy publikacje ukazujące się wcześniej na emigracji, prawda? Więc też nie badania, takie prawdziwe, porządne badania naukowe w zakresie historii są dosyć utrudnione ze względu na dostęp do źródeł. No ale właśnie ta przestrzeń, prawda, dostępu do informacji, możliwości publikacji, możliwości, prawda, także zbierania relacji, dokumentowania działalności poszczególnych środowisk, także polityków, zaczyna być szersza. No takim właśnie już znakiem czasów było ukazanie się w roku 1988, pod koniec epoki, naukowej biografii Romana Dmowskiego, która oczywiście miała swoje wady, no dzisiaj już, ale do dzisiaj, prawda, w sensie faktograficznym jest używana i nie była pisana, prawda, z jadem czy z chęcią udowodnienia, że Dmowski się we wszystkim mylił, tylko raczej chęcią zrozumienia fenomenu człowieka i polityka i jego roli w polskiej polityce. To oczywiście to w dużej mierze były takie, tak, prawda, kwiatki. Tak? To nie mamy zalewu publikacji tego rodzaju, ale bardzo wyraźnie już te ramy kształtowania się pamięci historycznej uległy znacznemu poszerzeniu. No i bardzo trudno jest określić, kiedy, tak, znaczy w jakim stopniu, prawda, PRL wpłynął na świadomość historyczną Polaków. Mówiłem o tym, że konieczność życia w ustroju, prawda, komunistycznym, konieczność dopasowania się do niego, zamknięcie, to wszystko powodowało, że jakby obieg informacji kształtujących świadomość historyczną, świadomość narodową był tutaj bardzo mocno zaburzony. On do dziś jeszcze, tak, gdzieś można znaleźć konsekwencje PRL-u w świadomości historycznej, zwłaszcza, że tą komunistyczną wersję dziejów, prawda, przyjmowała przecież bardzo liczna, kilkumilionowa co najmniej grupa ludzi, którzy swoją karierę życiową, którzy swoje życie związali z władzami komunistycznymi, czasami od nich odchodzili, czasami, prawda, nie traktowali to wszystko czysto z punktu widzenia kariery, ale jednak przyjmowali w większym stopniu, mniejszym stopniu tą wizję, dlatego że stanowiła usprawiedliwienie ich wyborów życiowych, wyborów politycznych i działań dosyć jednoznacznie krytykowanych po roku 1989. Stąd te luki powstałe, prawda, w okresie PRL-owskim, prawda, w kształtowaniu świadomości historycznej i wówczas powstałe interpretacje są
są były dosyć długotrwałe, zwłaszcza że historycy zawodowi często, prawda, rzucili się na zapisywanie białych plam, ale niechętni byli reinterpretacji takiej gruntownej, porządnej tego, co do tej pory stworzyli. Prawda? Czyli mamy coś, co ja nazywam długim trwaniem, dużą masą, prawda, ciążenia propagandy, ale i historiografii dawnego, okresu Polski Ludowej, która dopiero częściowo została przełamana po kilkunastu, po 20 paru latach funkcjonowania niepodległej Polski, a do dziś, jeśli się czyta Wikipedię, jeśli się czyta czasami, prawda, różnego typu publikacje, zwłaszcza historyków młodszego pokolenia, to niezrozumienie skali polityczności przekazu historycznego Polski Ludowej rzuca się bardzo mocno w oczy. Niemniej, to podsumowując, chciałem tylko zwrócić uwagę, że pomiędzy Polską niepodległą z lat 1839, a między właśnie PRL-em jest pewna łączność właśnie kodu kulturowego. Takie, że Polak wychowany w PRL-u, czytając publicystykę, czytając dzieła literackie z okresu minionego, znajdował podobny zestaw dzieł kultury, prawda, odwołań do okresu wcześniejszego, oczywiście z tymi ograniczeniami bardzo dużymi, o których mówiłem, ale jednak nie było, prawda, nie udała się próba sformułowania, narzucenia zupełnie nowego modelu historii. Świadczy o tym dosyć jednak szybkie zniknięcie z polskiej przestrzeni publicznej ulic, tablic ku czci działaczy komunistycznych. Ten kult ruchu robotniczego, kult rewolucji, on w tym takim głównym, największym zakresie został jednak z ulic Polski anihilowany, oczywiście nie do końca, bardzo wiele ulic, bardzo wiele jakichś tablic pozostawało. Ten spór o to, czym była Armia Ludowa, czym byli komuniści, jest do dzisiaj obecny w polskiej i będzie obecny w polskiej przestrzeni publicznej, natomiast jakby te mity, które próbowano, czy osoby, które próbowano wprowadzić do polskiego panteonu w czasach komunistycznych, jednak się w tym panteonie nie utrzymały. I tym optymistycznym akcentem chciałem skończyć. Dziękuję bardzo.